To, co tutaj stoi, to oczywiście Nissan Qashqai, jeden z najbardziej popularnych crossoverów, SUV-ów dzisiaj dostępnych i co najważniejsze z technologią e-Power, która jest jednym z najfajniejszych elementów, jeśli chodzi o ten samochód. Oszczędna, mocna hybryda, ale co najważniejsze, oprócz sam zmian stylistycznych, które już przywędrowały jakiś czas temu, teraz, jeśli chodzi o ten samochód, wersja na 2026 rok wprowadza jeszcze kolejne zmiany, jeśli chodzi o właśnie napęd e-Power. Czy jest w stanie być jeszcze bardziej oszczędny i czy jest w stanie jeszcze dostarczyć więcej mocy? Zapraszam do tego materiału, porozmawiamy sobie o zmianach, jeśli chodzi o najnowszego Qashqai'a. Naprawdę? Znowu Qashqai? Tak, znowu Qashqai. Testowałem dla Was praktycznie wszystkie możliwe odmiany, jeśli chodzi o Qashqai'a oraz większość także dostępnych aktualnie, które były generacji. W przypadku najnowszego Qashqai'a opowiadałem Wam już o zmianach stylistycznych, jeśli chodzi o ten facelifting, który miał tutaj naprawdę dużo znaczenia ze względu na to, że odświeżył przód, odświeżył tył i wprowadził także jeszcze parę modyfikacji, jeśli chodzi o wnętrze, ale o tym opowiadałem Wam w momencie, kiedy stał obok mnie Qashqai w pięknym kolorze Deep Ocean, ale jeśli chodzi o Qashqai'a od 2021 roku nie zmienił się mocno drastycznie. Oczywiście wersje po faceliftingowe dodały mu trochę więcej aparycji, jeszcze nowszego wyglądu. Mamy dostępne wersje N-Design, które bardzo fajnie uspartawiają całe to nadwozie oraz także mamy połączenie z nowoczesnymi kolorami, takimi jak ten piękny błękit, połączony z czarnym dachem. Wsteczna daje nam możliwość skorzystania naprawdę z fajnych kolorów czerwonych, błękitnych oraz co najważniejsze białej perły, czy także bardzo nowoczesnego koloru, jakim jest Deep Ocean, czyli takiego zielonego butelkowego, który prezentowałem dla Was na przykład jesienią. W przypadku tego auta na pewno też nie zmieniły się wymiary. 4,46 metra długości to jest oczywiście rozsądny rozmiar, jeśli chodzi o Qashqai'a, rozsądny prześwit, który mamy na poziomie 18 niecałych centymetrów oraz praktyczności, jak to w przypadku tego auta nie brakuje. Drzwi, które otwierają się pod kątem 90 stopni, czy ogromny bagażnik na poziomie 449 litrów z elektrycznie unoszoną klapą. Za rozsądne pieniądze to wszystko możecie dostać. Przestrzeni tutaj kompletnie oczywiście nie brakuje, jak to w przypadku Qashqai'a widać i pokazuje to też to, że ten samochód właśnie zapoczątkował cały ten segment crossoverów, czy powiedzmy nawet i SUV-ów. W przypadku tego samochodu zmiany też są, jeśli chodzi o rok 2026, czyli wersji Maj 26. W przypadku tego samochodu zmian jest kilka, w szczególności pod maską i to naprawdę jednak bardziej konkretnych, ze względu na to, że układ hybrydowy stał się jeszcze bardziej oszczędny, dostał jeszcze dodatkową partię mocy i to wszystko wpłynęło jeszcze na efektywność paliwową, więc tutaj zmian nie brakuje. To gdzie są faktycznie te zmiany? Pod maską. Bo po pierwsze nie ma już emblematu e-Power, jeśli chodzi o boczne drzwi, ale zmieniono także pod maską naprawdę sporo, bo jednak e-Power, który jest tutaj, ma niezbytnio dużo wspólnego z e-Powerem, który był wcześniej. Co prawda, moc pozostała prawie taka sama, chociaż ze 190 koni mamy teraz 205 koni i nie we wszystkich katalogach, uwaga, jest ta moc podana. W momencie, kiedy przełączycie ten samochód w tryb sport, faktycznie macie 205 koni i przyspieszenie do pierwszej setki na poziomie 7,2 sekundy, a nie 7,9 sekundy, więc mamy tutaj progres i mamy tutaj o wiele szybszy jednak samochód. W przypadku tego samochodu, podnosząc jednak maskę, można na pewno tutaj stwierdzić, że jednak jest jakaś zmiana, bo tutaj pod maską wszystko inaczej wygląda i inaczej jest jednak też rozmieszczone. W przypadku tego samochodu na pierwszy rzut jednak trzeba powiedzieć o tym, że mamy tutaj 1,5 litrowy silnik, który jest połączony z hybrydą, ale nie taką tradycyjną hybrydą jak to w przypadku Toyoty, tylko hybrydą wymyśloną przez Nissana, czyli hybrydą opartą o system szeregowy, czyli silnik nie służy do napędzania kół, tylko silnik służy do tego, aby generować prąd dla akumulatora trakcyjnego, a następnie silnik elektryczny praktycznie bezstratnie będzie Was napędzać. I w przypadku e-Powera to się naprawdę bardzo dobrze sprawdza, co już nieraz Wam opowiadałem, ale tutaj jednak zmian jest troszeczkę więcej. Pamiętacie, 1,5 litrowy silnik, 3 cylindry o mocy tam okolicy 150 paru koni w przypadku poprzedniej generacji. Jeśli chodzi o ten napęd, teraz w tym momencie faktycznie mamy też 1,5 litrowy silnik i też 3-cylindrowy, tylko został on zmieniony. Nie jest już to ten sam obcięty silnik z Infiniti, który z 6 cylindrów miał zrobione 3 i był bardzo skomplikowany
skomplikowaną jednostką ze względu na to, że były zmienne fazy rozrządu oraz system zmiennej kompresji, który wpływał także na efektywność paliwową i był naprawdę bardzo silnikiem rozwojowym, ale był za bardzo skomplikowanym jednak do systemu hybrydowego, w którym jednak skomplikowanie jest jeszcze większe. Więc postanowiono kompletnie wyrzucić tamten silnik i wsadzić nowy silnik, też 1,5 litrowy i też 3-cylindrowy, bo tutaj się w zupełności sprawdzał i jest to nowa jednostka, która nie ma tego systemu zmiennej kompresji, jest o wiele prostsza, komputer też ma o wiele mniej elementów do przeliczenia i jest faktycznie delikatnie mocniejsza, bo ma 158 koni i minimalnie większy moment obrotu. Ten silnik służy tylko i wyłącznie do tego, żeby generować prąd, bo silnik elektryczny, który jest tutaj zamontowany, jest delikatnie mocniejszy i co najważniejsze, wszystkie elementy związane z tym układem napędowym zostały też przeprojektowane. Są lżejsze, delikatnie mniejsze i mamy elementów w jednym, czyli mamy połączenie falownika, przekładni, silnika elektrycznego, generatora, we wszystkie dosłownie jeden element, który widzimy tutaj po prawej stronie. Ale dodatkowo udało się jeszcze dołożyć tutaj technologię, którą nazwał Nissan Stark, czyli mamy tutaj możliwość podgrzewania silnika spalinowego za pomocą grzałki elektrycznej, która została tutaj zlokalizowana. Dzięki temu mamy o wiele lepszą efektywność energetyczną, mamy także o wiele mniej zimny silnik w momencie pierwszych kilometrów oraz udało się tutaj jeszcze poprawić efektywność cieplną. Mamy tutaj efektywność cieplną na poziomie 42%, czyli tak naprawdę jedną z najwyższych efektywności, jeśli chodzi o wszystkie możliwe samochody z tego całego segmentu. Nadal uważam, że pod maską najnowszego Qashqai'a nie warto rozważać jakiegokolwiek innego napędu niż e-Power. Ale szczerze, chyba żeście się już nauczyli, bo na ulicach widać praktycznie same Qashqai'e właśnie z tym napędem. Ale to bardzo dobrze. Ważne, że Nissan podchodzi do tego, że klienta nie trzeba tylko i wyłącznie zwabiać nowymi stylistykami, ale także warto zwabić czymś innym, czyli podejściem do właśnie nowoczesnej hybrydy, która w przypadku Qashqai'a jest kompletnie inna względem oczywiście innych dostępnych dzisiaj hybryd. Hybryda szeregowa oparta o system e-Power, czyli tak naprawdę o tradycję oraz historię, jaką nauczył się Nissan, jeśli chodzi o budowanie samochodów elektrycznych, takich jak Nissan Leaf, czy także teraz też dostępne Nissan Ariya. I to wszystko jest zastosowane, jeśli chodzi o Qashqai'a, tylko w oparciu o układ hybrydowy. Z drugiej strony można sobie pomyśleć tak, że właściciele, którzy kupili Qashqai'a poliftowego, mogą być teraz troszeczkę źli na Nissana ze względu na to, że usprawnili samochód dosyć znacznie, jeśli chodzi o tą hybrydę, w szczególności pod kątem spalania oraz, no to można być trochę zniesmaczonym tym, że jednak kupiliście nowego Qashqai'a, a tak naprawdę minął niecały rok i się okazało, że Nissan poprawił jeszcze wszystkie możliwe bolączki, które zgłaszali pierwsi klienci. Trochę jest to przykre, ale w końcu jakby postęp idzie do przodu. Czy pojawiły się jakiekolwiek zmiany we wnętrzu? Nie, tutaj nie zmieniono praktycznie nic. Nadal mamy to świetne wnętrze, nadal mamy możliwość wykorzystania tego ciemnego wnętrza z alkantarą, jeśli chodzi o wersję N-Design oraz co najważniejsze, Nissan wspomniał o jednej drobnej modyfikacji, której nie chwali się we wszystkich możliwych katalogach. Mowa tutaj oczywiście o lepszym wygłuszeniu kabiny. Zredukowano także dodatkowe hałasy o okolice 5,6 dB, jadąc przy 130 km na godzinę, co faktycznie jest odczuwalne w przypadku tego Qashqai'a, że jest tutaj ciszej. Dobra, jedną małą zmianę zauważyłem. Teraz w tym momencie tutaj nie ma napisu Qashqai. Takiego, wiecie, wytłoczonego, ładnego. Szkoda. Chyba najwięcej zmian, jeśli chodzi o układ napędowy i tak dalej, musimy sobie omówić raczej podczas jazdy. No to co? Jedziemy na przejażdżkę. No to czas porozmawiać na temat tego Nissana Qashqai'a. Czy zmieniło się aż tak dużo? Czy najnowsza generacja układu e-Power faktycznie zmienia aż tak dużo, żeby w ogóle jakkolwiek rozważać różnicę pomiędzy generacją na 2025 rok, a na 2026? Nissan sam mi podrzucił ten pomysł na ten film, żeby zrobić jednak i pokazać dla Was te różnice, bo jednak według nich różnice są bardzo mocno znaczące. I w momencie, kiedy przejechałem się tym samochodem, różnice dosyć mocno wychodzą na pierwszy rzut oka i warto tutaj na pewno zacząć od tego, że jesteśmy w stanie sprawdzić najważniejszą różnicę, czyli różnicę pochodzącą od tak zwanego układu elektrycznego, a tak naprawdę od zimnego silnika, który jest stosowany w przypadku tego samochodu w poprzedniej generacji. Teraz w tym momencie, jeśli chodzi o cały układ napędowy, został przeprojektowany. Wspomniałem Wam o tym, że mamy już kompletnie inną jednostkę napędową. Mamy teraz o wiele bardziej uproszczoną 3-cylindrową jednostkę, która nie jest już połową silnika Infiniti, który był naprawdę bardzo mocny
mocno technologicznie zaawansowany jak na tamte lata, tylko był bardzo mocno zaawansowany technologicznie pod kątem właśnie Infinity i pod kątem wyciągnięcia jak największej mocy wtedy z V6. Teraz w tym momencie, kiedy ten silnik przywędrował do układu e-Power, okazał się, że był troszeczkę większą zmorą dla układu całego komputera, który zarządzał całym tym systemem e-Power, ze względu na to, że jednak ogarnięcie zmiennej kompresji, zmiennych faz rozrządu oraz dodatkowo wszystkich różnego rodzaju elementów związanych z tym dosyć skomplikowanym silnikiem dawało dosyć nieprzyjemny element pod kątem spalania w pierwszych kilometrach. I tu najwięcej się jednak zmieniło, bo mamy teraz 42% sprawności cieplnej, dzięki czemu mamy o wiele lepsze także możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie dosłownie energii z 1 litra paliwa. Nissan także postanowił oprócz zmiany samego silnika, postanowił dołożyć w końcu tutaj taką grzałkę elektryczną, która jest wpięta w obieg, związany także z chłodzeniem aktywnym baterii, która na pierwszych kilometrach, w momencie kiedy ten samochód oczywiście się uruchamia, nawet przy takich zastraszających temperaturach jak mamy teraz, czyli minus 16 stopni na dworzu, ona podgrzewa płyn chłodniczy tak, żeby silnik spalinowy o wiele szybciej zyskał odpowiednią temperaturę pracy, bo dzięki temu wtedy zmniejszamy zużycie paliwa na tych pierwszych kilometrach, które były bardzo mocno zabójcze, jeśli chodzi o Nissana Qashqai'a, bo opowiadałem Wam o tym, że jednak samochód, który jest zbudowany bardziej jako samochód elektryczny z silnikiem jako generator prądu, ma swoje wady, w szczególności nie lubi zimna. To było bardzo mocno widoczne w poprzednim rozwiązaniu, jeśli chodzi o e-Powera. Teraz w tym momencie czuć, że jest o wiele lepiej to zrobione, bo mamy różnicę w pierwszych kilometrach, jeśli chodzi o spalanie. Nie mamy spalania na poziomie 10, 11 czy 15 litrów, tylko spokojnie schodzimy sobie do średniego zużycia na tych pierwszych 5 kilometrach do wartości okolic 6, maksymalnie 7 litrów, bo pamiętajcie, że układ grzania, jeśli chodzi o tą kabinę, też niestety dosyć sporo ma tutaj do czynienia, jeśli chodzi właśnie o zużycie prądu, a tak naprawdę zużycie paliwa. Bardzo fajnie, że zostało to dołożone i widać tutaj sporą różnicę. Do tego układ, który tutaj jest w formie tego silnika, jest o wiele bardziej oszczędny. Teraz jesteśmy w stanie zejść nawet do spalania na poziomie 4,5 litra, a czasem nawet udało mi się przy temperaturze minus 6, minus 10 stopni zejść do średniego spalania na poziomie 3,2-3,8 litra. To są niesamowite wyniki jak na cały ten układ hybrydowy. To jest po prostu silnik elektryczny, który napędza cały czas w 100% nasz samochód i czuć to naprawdę przez moment obrotowy oraz dynamikę całego tego układu. Silnik spalinowy, który jest świetnym kompanem i który jako generator prądu pracuje w swoich najlepszych możliwych walorach. Oprócz tego, że sam Qashqai jest teraz o wiele szybszy, bo w momencie, kiedy nawet w trybie standard wciśnięcie pedał przyspieszenia dosyć znacznie, to czuć, że mamy większą moc. Tak, mamy. Silnik nie zmienił się zbytnio, jeśli chodzi o moc, mamy teraz 158 koni, jeśli chodzi o silnik spalinowy, który jest tylko generatorem prądu i mamy jakieś 250 Nm momentu obrotowego, ale to nie na nim jeździmy. Jeździmy w większości na silniku elektrycznym, który ma teraz 205 koni w trybie sportowym. No i prawdopodobnie została podniesiona moc całego układu oraz sprawność i faktycznie czuć, że ten samochód nie jest wolny. 7,2 sekundy do pierwszej setki, które zmierzyłem, to jest lepsze wyniki niż podaje katalog, tylko zwróćcie uwagę na to, że w katalogu aktualnie podawana nadal jest moc 190 koni i przyspieszenie na poziomie 7,9 sekundy, czyli nadal mamy informacje homologacyjne z poprzedniej generacji jakby całego tego układu, a układ mamy dosłownie nowy, który jest o wiele bardziej responsywny, o wiele szybciej także reaguje i zostało w nim ugładzony ten efekt takiego typowego samochodu elektrycznego. Co prawda, nadal pedałem przyspieszenia możemy sobie sterować momentem obrotowym w trybie natychmiastowym, ale zostało to według Nissana jeszcze bardziej ugładzone po to, żeby klient nie odczuwał dodatkowych szarpnięć i żeby było to po prostu jeszcze bardziej przyjemne do jazdy na co dzień. Uważam, że to jest jeden z najlepszych samochodów, w szczególności z napędem e-Power, który widzę bardzo mocno rozlał się masowo po wszystkich możliwych klienckich zamówieniach, bo gdzie spotkam Qashqai'a, tam w większości jest dopisek e-Power. 4,5 litra średniego spalania, jadąc 4 razy tą samą trasą, bo już byłem naprawdę bardzo mocno ciekaw, czy ten wynik się zmieni, ale okolice 4,5 litra na dystansie okolicy 50-80 km, które robiliśmy typowo testowo. Spalanie w poliftowym Qashqaiu, jeśli chodzi o napęd, faktycznie robi różnicę. Przejechane 50 km ze średnią prędkością okolice 50-90 km na godzinę i średnie spalanie jest na poziomie 4,5. Nadal mamy tutaj tą świetną technologię, którą bardzo lubię, jeśli chodzi o ten samochód, czyli Linear Tune. O czym tutaj mówię? Mówię o tym, że silnik spalinowy, który jest generatorem prądu i który działa kompletnie niezależnie od układu napędowego, jest powiązany takim systemem, który wiąże jego obroty wraz z przyspieszeniem.
Słychać, jak on wchodzi na obroty i nie mamy tutaj tradycyjnego efektu wycia, jakie znamy na przykład w przypadku Toyoty czy Hondy. Mamy tutaj bardzo fajny, naturalny dźwięk wkręcającego się silnika w obroty. Czuć, że Nissan po prostu uczy się na błędach i poprawia ten układ po to, żeby był jak najlepszy i jak najbardziej efektywny. I okazuje się, że jest, bo teraz to jest najbardziej oszczędny układ hybrydowy, który jest aktualnie dostępny. Ta bateria, która jest zastosowana, która jest naprawdę fajnie zarządzana, jeśli chodzi o temperaturę, bo mamy w końcu układ chłodzenia i grzania typowy jak w samochodzie elektrycznym. 2,1 kWh, jeśli chodzi o pojemność tej baterii, pozwala Wam naprawdę bardzo długi dystans jeździć w zupełności teraz na czystym prądzie, bo po prostu ten samochód w większości jeździ jak po prostu Nissan Leaf, a nie jak Nissan Qashqai. Zwrotność, przyjemność, wszystkie systemy na pokładzie, niesamowicie dobrze działający aktywny tempomat, systemy ISA, które możemy oczywiście wyłączyć, co prawda niestety trzeba się trochę nadal mocniej zagłębić w komputer pokładowy, żeby to jakkolwiek bardziej uczynić, podgrzewana przednia szyba, fotele grzane, świetne wnętrze, nadal w Qashqaiu nie zmieniło się nic, to co najbardziej lubiłem, bo wersja po faceliftingowa uważam, że jest jedną z najlepszych wersji, jeśli chodzi o Qashqaia. Płynność jazdy jak samochodem elektrycznym, o to faktycznie chodziło Nissanowi. Do tego system e-pedal, który mamy tutaj zastosowany, czyli system, dzięki któremu możemy jeździć za pomocą jednej stopy. Mamy bardzo wysoki stopień rekuperacji i dzięki temu, że mamy taki system, ja jestem w stanie po prostu się zatrzymać za pomocą jednego pedału przyspieszenia. Jeszcze lepsze dopracowanie pod kątem szczegółów, które minimalnie denerwowały, ale teraz są po prostu wyeliminowane i co najważniejsze, w końcu mogę powiedzieć, że Qashqai nie jest powiązany także z temperaturą na zewnątrz i że nie musicie go tak mocno garażować. Teraz w tym momencie po prostu on może stać sobie nawet pod chmurką, pod blokiem i nie będzie robić na nim to większego wrażenia, czy on wyjedzie bardzo ciepły z garażu, czy wyjedzie delikatnie ciepły, czy wyjedzie na minusowej temperaturze, bo mamy teraz aktualnie minus 16 stopni, a on nadal zużywa śmieszne wartości paliwa na poziomie 4,2 litra. Oczywiście ten układ ma swoje wady. Wadą jest na pewno to, że przy wyższych prędkościach w okolicach 140 km na godzinę zaczyna się większy poziom konsumpcji paliwa, związany z tym, że po prostu ciężko tutaj nie powiedzieć, jednak mamy generator prądu, który cały czas musi tą nadwyżkę prądu odpowiednio generować, żebyśmy mieli czym napędzić także nasze koła. I w tym przypadku spalanie przy takich niskich temperaturach wiąże się na poziomie jakichś 7,5, maksymalnie 8 litrów, co i tak uważam, że nie jest dramatycznym wynikiem jak na to, co potrafią spalić czasem niejedne hybrydy dzisiaj, w szczególności przy takich prędkościach. Zwróćcie uwagę też na to, jak ten samochód się prowadzi. Jest bardzo statyczny, jest bardzo przewidywalny. Układ kierowniczy, jak to w przypadku Nissana, jest bardzo fajnie nastawiony na kierowcę. Daje te zwrotne informacje w bardzo przyjemny sposób. Wiemy, co się dzieje z samochodem, wiemy, gdzie ten samochód chce podążyć i mamy także bardzo przewidywalny układ hamulcowy połączony z rekuperacją. Pamiętajcie o tym, że wersje bazowe, jeśli chodzi o Qashqaia, z tyłu mają belkę skrętną, której szczerze powiedziawszy nie testowałem, ale najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę to, że jednak jest to konstrukcja bardzo zbliżona do tego, co znajdziemy w Renault, będzie nadal dobrze jeździć, ale będzie jeździć mniej charakterystycznie niż to, co dostaniemy w przypadku wersji N-Design, czy wersji Tecna, czy Tecna Plus, bo w przypadku tych wyższych wersji wyposażenia mamy z tyłu wielowahacz, który dokłada bardzo dużego komfortu. I w przypadku Qashqaia można powiedzieć, że ten samochód jeździ trochę nie jak Japończyk. Jeździ bardzo precyzyjnie, ale nie ma problemów z tymi drobnymi, większymi nierównościami, w szczególności w mieście, bo bardzo fajnie je wybiera. Widać, że Nissan też tutaj postanowił delikatnie polepszyć jeszcze całą tą pracę, jeśli chodzi o układ zawieszenia. I jeśli chcecie wiedzieć, czy układ jest tak oszczędny, jak to mówi Nissan, raczej tak, bo w momencie, kiedy tankowałem ten samochód, a teraz już mam przejechane 730 km, a mam jeszcze w baku ponad 207 km zasięgu. Czyli praktycznie jesteśmy w stanie zbliżyć się do deklarowanych wartości na poziomie 1000 km. I jeśli chcecie posiadać samochód, który jest taki mocno przewidywalny, poukładany, ma wszystko na pokładzie oraz jest jeszcze taki troszeczkę bardziej analogowy, gdzie wszystko jeszcze ma swoje naturalne przyciski i nie występuje to w formie jednego wielkiego ekranu, to warto zainteresować się Nissanem Qashqaiem, w szczególności kiedy ma tak niesamowicie dopracowany układ hybrydowy, czyli mówię tutaj właśnie o układzie hybrydowym typu e-Power.
No i co, moi drodzy? Da się? Da się. I to da się zrobić jeszcze lepiej niż było. I tak, mówię tutaj o najnowszym układzie e-Power, który faktycznie dostał kilka drobnych zmian, powiedzmy drobnych, wymiana silnika, że mamy teraz większą moc i jeszcze lepszą efektywność energetyczną i średnie spalanie przy temperaturach -6, -10 na poziomie 4,8 litra. Tak, Nissan potrafi budować samochody elektryczne i widać, potrafi także przekuć swoje doświadczenie, jeśli chodzi o budowę samochodów elektrycznych, w budowę samochodów hybrydowych. To jest jedna z najlepszych hybryd dostępnych aktualnie na rynku. Płynna, zwinna, szybka, dynamiczna oraz co najważniejsze, oszczędna, bo o to chodzi, że kiedy kupujecie samochód rodzinny, to nie dość, że chcecie mieć świetne wykończenie w środku, dużą przestrzeń, praktyczne elementy, takie jak tylne drzwi otwierane pod kątem 90 stopni oraz bagażnik o rozsądnej pojemności, to chcecie mieć oszczędność, bo w końcu wydajecie więcej pieniędzy na własną rodzinę niż także na to, co faktycznie i czym faktycznie jeździcie. I w tym przypadku można powiedzieć, że jeśli macie wybrać sobie samochód dla własnej rodziny i ma być to crossover SUV, który dzisiaj jest modny, to Qashqai staje się dzisiaj najfajniejszym punktem wyjścia, bo ma najfajniejszy układ hybrydowy, mocny, dynamiczny oraz co ważne, po prostu oszczędny. A to faktycznie się liczy. Ten samochód potaniał. Bo w momencie, kiedy opowiadałem Wam pod koniec jesieni o właśnie wersji po faceliftingowej, kosztowała ona wtedy okolice 202-205 tysięcy złotych w zależności od konfiguracji, to teraz samochód, jaki stoi obok mnie, czyli wersja N-Design, kosztuje 179 tysięcy złotych. Czyli okazuje się, że da się zrobić samochód, który ma nowoczesną hybrydę i który jest ciekawą alternatywą dla dzisiaj wszystkich nowoczesnych, tanich Chińczyków. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego małego, krótkiego filmu na temat odświeżonego Qashqai'a, a my widzimy się w kolejnym Motokiem. Na razie, cześć, hej!